Na początku 1537 roku pod Smoleńsk dotarły wojska zakonu kawalerów mieczowych dowodzone przez Karla Seefelda. Twierdza w Smoleńsku była kluczowym punktem dla całej kampanii, ponieważ kto kontroluje bramę smoleńską, ten kontroluje cały wschód. Dlatego też już w maju na miejsce dotarł hetman wielki litewski Stanisława Kiszka i rozgromił wojska zakonnika. Jednakże nie zdążył przegrupować wojsk, gdy już miesiąc później książę Wasyl Rurykowicz przybył na czele swojej armii i odepchnął hetmana spod Smoleńska. We wrześniu podjęto kolejną próbę oswobodzenia miasta. Tym razem wojskami sprzymierzonych dowodził Emanuel Karagea, jednakże książę Rurykowicz wzmocnił swoje siły i odparł mołdawskiego dowódcę. Dla obrońców Smoleńska rozpoczęła się długa zima. W lutym następnego roku w okolicach miejscowości Łubnie na Ukrainie doszło do bitwy władców. Władysław V Mecklenburg spotkał się z wielkim księciem moskiewskim Siemionem II Rurykowiczem. Wojska obu stron były wyrównane, jednakże górą był Rosjanin. W lipcu Kiszka podjął kolejną próbę oswobodzenia Smoleńska. Na czele 36-tysięcznej armii ruszył na oblegających Rosjan, dowodzonych przez Arkadiego Wasiliewicza, jednakże, ku zdziwieniu wszystkich, mimo przewagi liczebnej, musiał odstąpić. W międzyczasie niewielki korpus ekspedycyjny wojsk lubeckich, dowodzonych przez Herberta Adlera, pod Witebskiem starł się z wojskami Jewgenija Bodyjsko. Wynik bitwy był łatwy do przewidzenia, ponieważ na jednego Niemca przypadało aż 4 Rosjan. Niedługo potem padł Smoleńsk. Z początkiem 1539 roku Rosjanie przystąpili do ofensywy. Wojska księcia Rurykowicza dotarły aż pod Warszawę, gdzie zostały powstrzymane przez króla Władysława. Tymczasem pod Kijowem kontratakować próbowały wojska mołdawskie Emanuela Karagei, jednakże zostały pokonane przez oddziały dowodzone przez Arkadiego Wasiliewicza. Ten, idąc za ciosem, ruszył na Podole, gdzie pokonał armię króla Władysława. Hetman wielki litewski Kiszka próbował kontratakować i przerwać moskiewskie linie zaopatrzeniowe w rejonie Siewierszczyzny, jednakże został powstrzymany przez Jewgeniego Bodyjsko. Na szczęście dla Polaków w lipcu udało się zawrzeć pokój z zakonem kawalerów mieczowych, zajmując wszystkie ich ziemie i uwalniając dodatkowe siły na front z Rosją. Hetman polny koronny Aleks Nałęcz ruszył na Moskwę i w październiku 1539 roku zajął Tułę. Tuż przed zapadnięciem zimy sprzymierzeni próbowali kontratakować na całym froncie. Adler starł się pod Łubniami z Nikiforem Szeremetiewem, jednakże przegrał. Tymczasem Władysław V w okolicy Mozyża rozbił wojska księcia Wasylego. W kwietniu Nałęcz wznowił swój marsz na Moskwę i pod Kaługą rozbił wojska Jewgeniego Bodyjsko. Latem tego samego roku książę Wasyl Rurykowicz przebił się pod Lwów i podpalił miasto. Hetman wielki koronny Maksym Pułaski, wspomagając wojska Nałęcza, ruszył pod Okę, jednakże został tam pokonany przez armię Bodyjsko. Dało to jednak wystarczająco dużo swobody Nałęczowi, by ten w październiku mógł dotrzeć pod Moskwę. Tam starł się z wojskami dowodzonymi przez Arkadiego Wasiliewicza i niestety musiał ustąpić. Z początkiem 1541 roku Rosjanie ruszyli do kontrofensywy. Nikifor Szeremetiew zajął Mozyż i ruszył na Podlasie. Jednakże pod Białymstokiem został doszczętnie rozbity przez wojska Władysława V. W październiku 1541 roku Nałęczowi udało się powrócić pod Moskwę i zająć miasto bronione przez niewielki garnizon dowodzony przez Bodyjsko. Rozpoczęła się ciężka zima. Obie strony wyczerpane były długimi walkami. Wschodnie terytoria Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zwłaszcza Ukraina, były w strasznym stanie. Nie lepiej działo się w Wielkim Księstwie Moskiewskim, które popadło w długi.
Wojsko się buntowało, brakowało prowiantu, chłopi unikali poboru. Do marca 1542 Polacy odzyskali większość terenów zajętych przez Moskwę. Między innymi Smoleńsk, który obsadzony szwedzkimi najemnikami poddał się bez walki, ponieważ nie dostali oni wypłaty. Obie strony zasiadły do rozmów i podpisały traktat pokojowy. Na pokoju podpisanym w Smoleńsku do korony przyłączono Moskwę oraz Możajsk. Wielkie Księstwo zaś poszerzyło się o rejon Kaługi. Ponadto Rosjanie musieli wypłacić sowite odszkodowanie. Po 6 latach morderczych walk kraj był zrujnowany, jednakże morale w narodzie było bardzo wysokie. W końcu udało się pokonać Rosjan, co więcej, zajęto ich stolicę. Na Sejmie w lutym 1543 roku padła propozycja, by miasto zaorać i posypać solą. Na szczęście została odrzucona. Władysław, niejako niesiony falą popularności, zwrócił się do księcia śląskiego z żądaniem oddania Legnicy, na co ten oczywiście przystał, gdyż nie miał innego wyboru. Jednakże prawdziwym pokazem siły była koronacja Władysława V na wielkiego księcia moskiewskiego w lipcu 1544 roku. Było to możliwe, ponieważ po zajęciu miasta udało się aresztować patriarchę moskiewskiego Gideona, a także przejąć klejnoty koronacyjne. Od tej pory Rurykowiczów w Polsce tytułowano książętami jarosławskimi. W Jarosławiu zaś, nowej siedzibie carów, wielki książę używał zdobycznego polskiego sztandaru do wycierania butów. Z tą nienawiścią wiąże się pewna anegdota. Otóż namiestnik moskiewski Mikołaj Sieniawski, zirytowany pewnego razu przez rosyjskiego posła, który wciąż tytułował swojego pana wielkim księciem moskiewskim, miał powiedzieć: kniaź jarosławski Moskwy może mieć tyle, ile sobie zobaczy, gdy błagać przyjedzie o jałmużnę, a wtedy wyślę mu przed bramę psa swojego najpodlejszego, by go jaśnie pan kniaź raczył w dupę pocałować. Król ostatecznie odszedł do Boga w lipcu 1548 roku. Generalnie jego panowanie ocenia się bardzo pozytywnie. W końcu poszerzył granice Rzeczypospolitej, a co więcej złamał i upokorzył głównego wroga na wschodzie. Przeciwnicy króla jednak wypominają mu zrujnowanie Ukrainy, spore straty w ludziach oraz brak znaczących przyjaciół na zagranicznych dworach. Z drugiej strony Władysław V wspierał rozwój kultury i nauki. To on zatrudnił m.in. Mikołaja Kopernika.